Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time, w którym rozmawiamy o rzeczach ważnych i bardzo aktualnych. Dzisiaj porozmawiamy o pracy, o tym, po co i czy jest ona potrzebna ludzkości, szczególnie w kontekście nowych technologii i automatyzacji, które już dziś, a na pewno w przyszłości będą miały wpływ na rynek pracy. A moim gościem jest profesor Tomasz Sobierajski, socjolog, metodolog, wakcynolog społeczny, badacz socjomedyczny, trener komunikacji interpersonalnej i medycznej, socjourbanista. Tak jest. Bardzo chciałam powiedzieć, że jeszcze skróciłam ten wspaniały opis. Cześć Tomku, bardzo mi miło Cię widzieć tutaj i słyszeć. I wzajemnie bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że tu jestem. Porozmawiamy o pracy. To jest taki temat rzeka z jednej strony, a z drugiej strony bardzo aktualny i też budzący mnóstwo kontrowersji w kontekście tego, że tej pracy może zabraknąć, ponieważ za chwileczkę AI nam ją zabierze. Ale chciałabym zacząć od tego, czym ta praca jest tak naprawdę. No bo niby wszyscy wiemy, co to jest ta praca, ale tak naprawdę może jest jakaś definicja, która nam to jeszcze doprecyzuje. Gdybym zaczął teraz od definicji, to boję się, że słuchacze i widzowie by się wyłączyli. Więc jak pomyślałem sobie, jak czytałaś te wszystkie moje szykany, które są przy moim nazwisku, to właśnie to jest praca. Te wszystkie, to wszystko, co robię, no to jest wynik pracy, którą wykonuję i w jakiś sposób to też pokazuje, czym ta praca może dla nas być. Dla mnie praca jest ciekawością. I stąd są różne aspekty. Jestem zarówno specjalistą, jeśli chodzi o socjologię, jak i o zdrowie publiczne. Zarówno o miasto, jak i o badania, które są realizowane w strefie medycznej. Ale na przykład dla kogoś praca może być tylko tak zwaną jedną kwalifikacją. To znaczy mogę się nauczyć bycia stolarzem, gdzieś w wieku, chyba zasadniczą szkołę zawodową mogę skończyć nawet w wieku 18 lat, i potem do końca życia być stolarzem. I to jest właściwie moja jedna kwalifikacja i tę pracę wykonuję i tak tę pracę definiuję. Więc wszystko zależy od... No są ludzie na przykład też, którzy mówią, praca jest moją pasją, w związku z tym nie przepracowałem w życiu, czy nie przepracowałem ani jednego dnia. Jak to słyszę, to sobie myślę, no fajnie, tylko jak słyszę właśnie, że ktoś mówi, że praca jest moją pasją, to od razu mi się włącza żarówka tego, że można nie mieć nic poza pracą, bo jeśli praca jest pasją, to wtedy można nie mieć granic i pracoholizm może się dość szybko włączyć, więc jednak pasję od pracy warto mimo wszystko rozdzielić. Więc jeśli zapytalibyśmy też, jakby odwrócę nieco to twoje pytanie, gdybyśmy zapytali się osób, wyszli z tego pięknego studia, co mówiliśmy, wygląda trochę jak z Arabelli, z czeskiego filmu o kosmonautach, gdybyśmy wyszli i zapytali się ludzi, po co pracują, to większość odpowiedziałaby oczywiście dla pieniędzy. I w porządku, tylko gdyby ich popytać głębiej, z jakiego powodu pracują, no to te odpowiedzi mogłyby nie być oczywiste. Znaczy, pewnie gdyby nas też się zapytano, z jakiego powodu pracujemy, to większość osób by powiedziała, okej, wolałabym nie pracować, czy wolałbym nie pracować. Teraz to jest modny ten dochód pasywny, tak, że po prostu będę rentierką czy rentierem i będę gdzieś leżeć, ale potem nagle, kiedy już nawet nam się uda bycie to rentierem czy rentierką i położymy się na tym tarasie domu w Hiszpanii i jest tydzień, 2 tygodnie, 3 tygodnie, ale po 3 tygodniach większość z nas by jednak coś tam świerzbiło i bo okazało się, że praca to nie tylko pieniądze, ale też wiele innych elementów, które tam za tym się kryją. No właśnie, co to są za elementy? Dlatego, że dokładnie, no jakby na potrzeby tej rozmowy pytanie, czy sobie zdefiniuję tą pracę jako coś, jako działanie, za które otrzymuje się wynagrodzenie, no bo to by uprościło jakby całą tą rozmowę, ale tak jak mówisz, no nie wiem, opieka nad dziećmi, czy właśnie bycie rentierem, czyli posiadanie dochodu pasywnego, ale robienie, nie wiem, innych rzeczy. Działalność charytatywna na przykład, czy to jest praca, czy to nie jest praca? No właśnie. Warto tutaj zaznaczyć, bo powiedziałeś na przykład o opiece nad dziećmi, to jest praca tak hardkorowa
i tak trudna, i tak wymagająca, że z tego powodu mam wrażenie, że jakby ta moja męska część populacji tak chętnie ucieka z domu do pracy, żeby właśnie nie musieć jej wykonywać. Cała praca, to jest praca często niepłatna. Ta praca opiekuńcza też, która jest niepłatna, którą też najczęściej wykonują kobiety. Mówię tutaj o opiekuńczej pracy babci, która nie może sobie zrobić zakupów, cioci, która właśnie złamała biodro i leży i trzeba też się nią zająć, rodziców, sąsiadki, która też właśnie ma 90 lat i trudno jej sobie poradzić z niektórymi rzeczami. Ta praca, niepłatna praca opiekuńcza, którą najczęściej wykonują kobiety. Też nawet jeśli te prace, które my w tej chwili myślimy, że to nie są prace, na przykład jak jeżdżę czasami na spotkania z młodymi ludźmi i oni mówią, no my chcielibyśmy wszyscy być influencerami, bo myślą, że to wszystko w tym internecie wygląda tak, że po prostu siadam, nagrywam rolkę, wrzucam i tyle. I po prostu tam nabijają się lajki, nabijają się obserwatorzy, ale pewnie gdyby ich rzeczywiście wpuścić w tę pracę influencera, to by bardzo szybko stamtąd uciekli i zrezygnowali, bo nakład pracy, żeby w ogóle zostać tym influencerem jest bardzo duży, a potem praca, jakby funkcjonowanie w tych mediach społecznościowych, odpowiadanie na komentarze, utrzymywanie kontaktu ze społecznością, można oczywiście sobie kupić followersów, to jest rzeczywiście bardzo ciężka praca, bardzo, bardzo trudna i bardzo duże wyzwanie. Więc praca ma w tej chwili bardzo różne odnogi. My się przyzwyczailiśmy głównie, cały czas funkcjonujemy, mam wrażenie, w takim trybie tym dwudziestowiecznym, a nawet jeszcze, moim zdaniem, XIX-wiecznym, że my do pracy idziemy, że trzeba do pracy pójść, być tam ileś godzin, jeszcze się najlepiej zmęczyć i dopiero z tej pracy przyjść i wtedy jest wszystko w porządku. Natomiast w tej chwili to są te słynne pytania, zdarza mi się czasami słyszeć, jak ktoś mówi na przykład do kobiety, do swojej partnerki, żony, która właśnie jest z dziećmi w domu, 2 albo 3, nawet z 1 dzieckiem i on wraca i pyta się jej, a co ty robiłaś cały dzień? No przecież siedzisz w domu. Przepraszam, że się śmieję, ale to jest po prostu tak beznadziejny tekst, że generalnie dla tych panów, którzy rzucają, powinny być takie, moim zdaniem, takie specjalne pułapki, bo to najczęściej te teksty padają gdzieś w korytarzu, jak on tę teczkę tam zostawia i zdejmuje ten płaszcz, takie pułapki z sufitu, że na taki czujnik, że on mówi, jak mówi taki głupi tekst, to po prostu coś na niego spada i go, nie wiem, utrzymuje tam bez jedzenia i picia przez kilka dni, żeby zmądrzał. Więc to są, ta praca ma bardzo różne wymiary, ale jeszcze a propos tego, o co zapytałaś, właśnie co jeszcze poza tymi pieniędzmi, to jeśli państwo, którzy nas słuchają, jeśli się zastanowicie, to zastanówcie się, gdzie poznaliście swoich przyjaciół, z którymi teraz spędzacie czas, gdzie poznaliście swoich partnerów, partnerki, z którymi jesteście albo byliście. Najczęściej to jest praca. 80% z nas poznaje w tych romantyczne relacje, nawiązuje w pracy. Często nawet te jakby kolejne romantyczne relacje, nie kończąc poprzednich relacji, mówię tutaj konkretnie o romansach, to też jest praca. Przyjaciele, to też jest praca. I tu na przykład, i wyobraźmy sobie teraz, że dobrze, przestajemy pracować, przestajemy mieć kontakt z ludźmi, czyli jest szansa na to, że możemy nie poznawać fajnych ludzi, nie poznawać przyjaciół, nie budować sobie kręgu osób, który jest dla nas bardzo ważny. Jakby to kolejny bardzo ważny element dotyczący pracy oprócz pieniędzy. No dobra, czyli, no bo tak sobie myślę, że historycznie mówiłeś o XIX-XX wieku, kiedy ta praca stała się taką pracą, rzeczywiście wychodzimy, idziemy do pracy, ona jest jakby taka oderwana od naszego życia, tak, work-life balance, czyli ten work jakby nikt nie wie, co to jest. Nikt nie wie, no tak, ale jakby jest oddzielony, teraz już się mówi o life balance, którego częścią tak naprawdę jest ten work i to jest jakby ten cel, w którym teraz wszyscy starają się osiągnąć. Natomiast co było w ogóle, od kiedy ta praca się zaczęła? No bo zakładam, że tak ewolucyjnie, czy tam jakby jak się rozwijała nasza cywilizacja, zakładam, że w pewnym momencie coś takiego jak praca
I pewnie ten aspekt jednak zarabiania związany z tą pracą się pojawił. Bardziej mi do głowy przychodzi wyzysk. To znaczy, jak można skłonić ludzi do pracy, czyli najlepiej niepłatnej albo mało płatnej, czyli wiele setek, jeśli nie tysięcy lat niewolnictwa, do którego byliśmy zmuszani. To niewolnictwo się skończyło właściwie w tej naszej cywilizacji bardzo niedawno. W wielu cywilizacjach, na wielu kontynentach i wielu krajach trwa do tej pory. Co kilka lat taka australijska organizacja wypuszcza raport dotyczący współczesnego niewolnictwa. No i nie wiem, czy wiesz, ale na przykład nawet Polska nie jest od tego wolna, bo szacuje się, że u nas jest około 50 nawet do 100 tysięcy osób, które wykonują pracę niewolniczą, czyli taką, że po prostu nie dostają za to wynagrodzenia, ale to wynagrodzenie jest po prostu żenujące. Więc ten wyzysk jest i ta hierarchia się budowała, no bo ktoś był wyzyskiwany, ktoś pilnował tych, którzy wyzyskiwali, ktoś właśnie dostawał za to pieniądze. Natomiast taka praca, już taką, którą my znamy współcześnie, no to rzeczywiście są dopiero niedawne czasy, ale też chodziło o to, żeby jak najwięcej ludzi skłonić do tego, żeby poszli do pracy, żeby pracowali na kogoś. To mogły być prywatne osoby, albo mogły być państwa, ale też, wiesz, no, jak popatrzysz na przykład na czasami są takie antyfeministyczne historie, i to kobiety często mówią, po co my walczyłyśmy o to, żeby iść do pracy? Przecież mogłyśmy siedzieć w domu i ktoś tam, i mąż mógł nas utrzymywać. No i to jest absolutna bzdura kolejna, no bo kobiety nie walczyły, nie chciały pójść do pracy, dlatego że po prostu się nudziły w domu i postanowiły, dobra, to pójdziemy, jeszcze sobie dołożymy i pójdziemy do pracy. Właśnie mamy jeden etat jakby nie utrzymywania, tylko prowadzenia domu, to pójdziemy jeszcze do pracy, ale chodziło właśnie o te kontakty społeczne, o to, żeby kobiety nie były wykluczone. Do tej pory jest tak, że zresztą to przerabia bardzo wiele pań, które na przykład właśnie przestają pracować, zajmują się domem, no i do tego dochodzą różne historie związane z depresją, z obniżeniem nastroju, no bo właśnie zamykają się te społeczne kontakty. To widzimy na przykład w krajach azjatyckich, w Japonii czy w Korei i taki bardzo silny trend, który tam się pojawia wśród kobiet, bo tam kobieta, która wychodzi za mąż, automatycznie kulturowo nie powinna pracować, przestaje pracować, co naprawdę w tak rozwiniętym kraju jest no też jakimś rodzajem no takiego zniewolenia, nie niewolnictwa, ale zniewolenia, że ja na przykład nie mogę sobie decydować, bo ta praca właśnie mi daje niezależność finansową, daje mi niezależność społeczną, no bo jak nie mam znajomych, których mogę zdobyć dzięki pracy, no to mam tylko znajomych męża, tak, czy tego partnera, czyli właściwie jestem rodzajem jakiejś takiej osoby, która jest zniewolona przez partnera i mój świat to jest świat partnera, to jest ten jeden pryzmat. Ale co się stanie, kiedy partnera zabraknie? Co ze mną? No właśnie ta praca daje mi szansę na to, nawet żeby nie zwariować chociażby, kiedy coś w moim życiu się stanie. Też tam buduje pewne ramy, pewien schemat, nawet tygodnia, że my wiemy, że po prostu możemy sobie zaplanować, aha, tu pracuję, tak rozkładam tę pracę, tu robię coś, tu mam weekend wolny, albo w weekend pracuję, w tygodniu mam wolne, że układa nam w ogóle cały plan pracy, co w ogóle dla naszego funkcjonowania, dla naszego mózgu i dla naszego samopoczucia jest szalenie istotne. Takie rozrzucenie, to widzimy na przykład na urlopie, kiedy jedziemy na urlop, to też te pierwsze, tam specjaliści mówią, że trzeba co najmniej 3 tygodnie być na urlopie, ale ten pierwszy tydzień jest w ogóle jakby nam ktoś odciął tlen, no bo właśnie nie mamy tego schematu, do którego możemy być przyzwyczajeni, jesteśmy przyzwyczajeni. A jak ważna jest praca? No bo mówisz, że rzeczywiście podkreślasz to mocno, że te kontakty społeczne, jakby ta niezależność troszeczkę społeczna jest bardzo istotna. Jestem ciekawa, jak ważna jest i jak to jest różnie w różnych kulturach, jak ważna jest ta praca w budowaniu takiej tożsamości. No bo mam wrażenie, że są kraje, nie wiem, na przykład Stany, gdzie ta praca cię określa. Tam nikt nie pyta cię, jak się czujesz, albo kim jesteś, albo jakie masz emocje dzisiaj, albo kim był twój dziadek, tylko wszyscy pytają, gdzie pracujesz i co robisz. I to jest jakby taka główna definicja, która wkłada cię w odpowiednią szufladkę. Mózg tej drugiej osoby jakby już cię klasyfikuje, wie i wszystko jest jasne. Więc
Jak to jest z tym, że ta praca rzeczywiście buduje naszą, nawet nie wizerunek, tylko właśnie tożsamość, taką identyfikację? Słuchaj, świetnie, że o to pytasz. Bardzo ci za to dziękuję, bo od razu przypomina mi się anegdota z mojego życia, bo mam wrażenie, że bo znam też ten amerykański, to dla mnie było szokujące. Pamiętam, że jak w Nowym Jorku trafiałem na jakieś przyjęcia i właściwie nikogo nie interesowało w ogóle, co tam jest we mnie w środku, tylko po prostu czym się zajmuję. No i w zależności od tego, czym się zajmuję, to czy warto oddać mi jakąś minutę, czy po prostu odwrócić się i odejść, bo tak również może się zdarzać. I mam wrażenie, że u nas też już to bardzo przeszło. Że właściwie jest pytanie, to jest to, o czym niedawno nagrałem rolkę na Instagramie, że nie pytamy już się, jak się czujesz, tylko właśnie pytamy się, kim jesteś, co robisz dokładnie, żeby wiedzieć, czy warto ci poświęcić czas, oddać swój czas, czy nie. I pamiętam jeszcze jakiś już parę lat temu, jak jeszcze nie byłem tak zwanym ryjem, czyli nie byłem bardziej rozpoznawalny medialnie, trafiłem na jakieś takie dziwne przyjęcie do jakiegoś domu, gdzie był jakiś taki rodzaj takich kogutów, facetów i oczywiście były też kobiety, ale kobiety były w rodzaju, dla tych facetów w rodzaju maskotek i ci faceci właśnie tam opowiadali, że jestem prezesem tego, jestem prezesem tego, jestem prezesem tego. I dla mnie to było tak szokujące i w pewnym momencie padło na mnie, czym ja się zajmuję. Ja powiedziałem, jestem nauczycielem. Słuchaj, momentalnie stracili zainteresowanie mną. Momentalnie. Nie znaczyłem nic. Tutaj to pokazuje, jaki jest szacunek dla tego też koszmarnie trudnego zawodu. No i ale potem ktoś się zapytał, a czego uczysz? Ja powiedziałem, jestem nauczycielem WF-u, uczę w gimnazjum, bo jeszcze wtedy były gimnazja. Słuchaj, o ile, i to był niezły trik, potem się zastanawiałem, czy nie stosować na innych imprezach, bo to był niezły trik, bo panowie w ogóle stracili zainteresowanie, nie będą w ogóle z jakimś takim nieudacznikiem, bo tak są traktowani, niestety, bardzo mi przykro, znaczy w oczach tych panów, bo zostawmy ich. Natomiast panie były bardzo zainteresowane, bo nauczyciel WF-u, wysportowany, no i zadawały mi pytania, jak mi się tam pracuje, także miałem bardzo duże zainteresowanie ze strony pań, więc to tak pokazało mi, jak bardzo to jest ważne, jak bardzo to, co mówisz, że ludzie od razu sobie uruchamiają, to są te stereotypy, od razu sobie wkładają do głowy pewne elementy i wiedzą, jak... Myślę, że też wielokrotnie spotykałaś się z sytuacją, że ktoś się pytał, czym się zajmujesz i od razu albo widziałeś w oczach takie, oj, coś może mi załatwi, w związku z tym porozmawiam z nią dłużej, może nawet jej się zapytam, jak się czuje, żeby pomyślała, że warto się ze mną zakolegować. No tak, ale wiesz, z drugiej strony ja jestem zawsze ciekawa, co ludzie robią, bo te wybory, jakby niezależnie od funkcji, tak, i czy stanowiska, no bo to czy jesteś prezesem, czy menadżerem, czy nie wiem, pracownikiem niższego szczebla, no to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, w jakim obszarze działasz i czy to lubisz tak naprawdę. No i to jest część mojej tożsamości. To, że ja dokonuję takich wyborów, więc też jestem ciekawa, jak to... No bo masz rację, że jakby też ten sukces zawodowy, który osiągamy, on w jakiś sposób nas pewnie ewaluuje, ale czy ewaluuje nas też wewnętrznie, czy od tego zależy nasze szczęście często. Bardzo się cieszę, że powiedziałaś, że kto robi, bo wiesz, pytanie, co robisz, to dla kogoś to może brzmieć jak synonim. Dla mnie akurat słowa mają bardzo duże znaczenie, bo one kształtują rzeczywistość. Pytanie o co robisz, dla mnie jest dużo głębsze niż czym się zajmujesz. Bo czym się zajmujesz, no to właśnie jestem tam, nie wiem, prezesem czegoś, prezeską, albo dyrektorką, albo szefową, albo tam, bo wiemy, że też te struktury, szczególnie w korporacjach, są takie, że właściwie wszyscy są szefami czegoś. Ale już co robisz, to jest głębsza sprawa. To gdybyś mnie zadała to pytanie, co robisz, no to wtedy ja na przykład, nie wiem, tworzę coś tam, zastanawiam się nad czymś, buduję coś, analizuję
I to jest właśnie to coś, co mnie też interesuje. Więc jeśli pytam na przykład kogoś bardziej właśnie o te codzienne, zawodowe zadania, które robimy. My mamy też tendencję do tego, że mówimy, nie, to jest takie jakieś nudne rzeczy, ale nie wiem, czy tak masz, ale ja często tak mam, że jak ktoś mówi, nie, to są jakieś takie nudne rzeczy, analizuje coś tam i to mnie najbardziej interesuje, bo potem jak pytam się tej osoby, to okazuje się, że ona często jest bardzo dobrą specjalistką w jakiejś dziedzinie i to, co robi, jest fascynujące i często ta osoba tak patrzy na mnie, jest zdziwiona, że ja jestem tym zainteresowany, że może mi o tym opowiedzieć. A znów z drugiej strony mam takie osoby, które właśnie jak najpierw zaczną od tego, rozłożą ten pawi ogon, ja powiedzą tam te wszystkie swoje funkcje jeszcze po angielsku, których też nie do końca, mam wrażenie, że oni nawet nie rozumieją, to wtedy wiem, że tam jest wielka otchłań za tym, wielka pustka i niewiele się dowiem. No dobra, no i co z tą naszą szczęśliwością? Czy jakby, no bo już wiemy, że jednak te wybory zawodowe, tak, rozumiane jako praca, którą wykonujemy za pieniądze, mają wpływ na naszą tożsamość i są pewnie też trochę i wynikiem, prawda, naszej osobowości, no bo dokonujemy konkretnych wyborów. Więc ma to znaczenie. No i teraz jak ten sukces albo to spełnienie zawodowe wpływa na taką naszą ludzką szczęśliwość? Może, ale nie musi. I też może, ale do pewnego poziomu. Badania bardzo wyraźnie wskazują, bo my mamy taką tendencję, że mówimy, dobrze, pracujemy, chcemy zarabiać więcej i jeszcze więcej, bo wydaje nam się, że jak będziemy jeszcze więcej zarabiać, będziemy mieli podwyżkę, to wtedy będziemy bardziej szczęśliwi. Okazuje się, że osiągamy pewien pułap, to znaczy po jakimś pułapie, do którego pewnie większość z nas i tak nie dojdzie, kolejne pieniądze, które dostajemy za naszą pracę, nie przynoszą już nam szczęścia. I jest wiele, myślę, że tutaj to szczęście kojarzy mi się z czymś takim, że wiele ludzi jest bardzo nieszczęśliwych, że chodzi do tej pracy, do której chodzą. I to jest bardzo duże wyzwanie. I oczywiście, kiedy mówię takim osobom, dobrze, no ale to w takim, jeśli cały czas jesteś nieszczęśliwy, cały czas chodzisz do tej pracy, zrób coś, zmień tę pracę. I oczywiście wtedy słyszę, łatwo ci mówić, bla, bla, bo to jest oczywiście już włączone myślenie tunelowe, muszę chodzić do tej pracy, nie mam żadnych innych możliwości, nie mam żadnych innych umiejętności, w związku z tym muszę pracować, tu jest kredyt, tu jest zbyt duże ryzyko w zmiany pracy, mam tam, nie wiem, 30 lat, to już jest, czy tam 40, to już na rynek pracy za stara, czy za stary, no w ogóle włączają się takie różne mechanizmy. Natomiast jeśli wyliczymy sobie, ile my czasu spędzamy w tej pracy, to z punktu widzenia już nawet takiego medycznego, codzienny, kilkugodzinny, nawet rozciągnięty od momentu, kiedy wstaniemy i pomyślimy o pracy, do momentu, kiedy wyjdziemy z pracy, może nawet 10-godzinny czy 12-godzinny tryb ciągłego stresu, w którym jesteśmy, w którym jest nasz organizm, napięcia, tego, że my nie chcemy iść do tej pracy, jesteśmy w tej pracy i też tam jesteśmy nieszczęśliwi, to no tak bardzo kolokwialnie nowotwór albo jakaś inna choroba układu sercowo-naczyniowego może być bardzo bliska. To jest po prostu gwałt na własnym organizmie. Więc nie mówię tym osobom po to, żeby poczuły się szczęśliwe, tylko mówię po to, żeby poczuły się nieszczęśliwe. Bo też nie chodzi o to, był taki, na pewno pamiętasz taki trend, żebyśmy wszyscy znajdowali sobie pracę, w której będziemy szczęśliwi. Będziemy biec do pracy i tam w ogóle będzie wspaniale, i będzie aureola, jak otworzą się drzwi windy, to najpierw serduszka wyfruną, potem my wejdziemy do tej windy i tak dalej, i tak dalej. To nie o to chodzi, bo pracę czasami trzeba wykonać, po prostu trzeba ją zrobić, ale chodzi o to, żeby to nie był stres, żeby to nie było taki nieustanny, bardzo niszczący. Wiemy to też z badań bardzo wielu, że to jest bardzo niszczący dla naszego organizmu stres. Więc wtedy możemy tego szczęścia szukać gdzie indziej, albo funkcjonować w tej pracy na zasadzie, że pracujemy, wykonujemy jakieś zadania, które nie wymagają od nas jakiegoś wielkiego zaangażowania, ale też nie powodują wyrzutu w endorfin do naszego mózgu, tylko po prostu to jest praca, wykonujemy te zadania, a tę szczęśliwość szukamy gdzie indziej, bo też różnie to szczęście zdefiniujemy. Dla kogoś tym szczęściem może być praca i to w ogóle, że pracuje albo pracuje w tym miejscu, gdzie pracuje. Dla kogoś innego to może być rodzina, dla kogoś innego to może być wolny czas, dla kogoś innego może być to słuchanie muzyki, więc różnie możemy to definiować. Bardziej chodzi o to, żebyśmy nie funkcjonowali w tym ciągłym stresie w pracy.
To, co mówisz, to kojarzy mi się z tą generacją Z, która właśnie dokładnie traktuje tą pracę bardzo funkcjonalnie, czyli praca nie jest moją pasją, praca nie jest moim celem w życiu, no bo te poprzednie pokolenia rzeczywiście miały tak, że ta praca je definiowała, była najważniejsza i osiąganie tych sukcesów, zarabianie pieniędzy było bardzo, bardzo ważne. Na Zetki trochę mówią, że dobra, muszę pracować gdziekolwiek, dostawać za to pieniądze, żeby to było trochę bezwysiłkowe po to, żebym był w stanie żyć tak, jak chcę i mieć zasoby na to, żeby sobie prowadzić takie życie, tak jak mówisz, tą szczęśliwość znajdować pewnie w tych innych sferach. No to też tak rozmawiamy o tej definicji pracy i gdzie jest ta granica między pracą a pasją? Czy w ogóle jest taka granica? No bo może ona czasami po prostu nie występuje. Skąd ja mam wiedzieć, czy to jest moja pasja, czy to jest moja praca? Słuchaj, świetne pytanie, bo mam wrażenie, że jak mówisz o tych pokoleniach, że te starsze pokolenia sobie często wmawiały, że to jest moja pasja, żeby w ogóle wytrzymać w tej pracy, żeby w ogóle móc pójść do tej pracy. Myślę, że gdybym na przykład teraz starał się o głaski, to powinienem powiedzieć, tak, te Zetki są beznadziejne, leniwe, nie chcę im się pracować. Ja je uwielbiam. Bo jest taki trend i bardzo często to słyszę no i ręce mi opadają, wszystko mi opada, bo ja kocham ich za to, że oni mają takie podejście do pracy. Ja uważam, że jako osoba ze starszego pokolenia od nich, uważam, że czy to były X-y, czy to byli milenialsi, przegięliśmy z pracą. Przewartościowaliśmy pracę. Ustawiliśmy pracę na podium w ogóle wszystkiego naszego życia, funkcjonowania, świata. Od tego uzależniliśmy naprawdę mnóstwo rzeczy, nie zwracając uwagi na to, co oprócz tych pieniędzy jeszcze praca może nam przynieść. Wbiliśmy się sami w to, że to jest właśnie ta jedyna wartość, właśnie to nas definiuje. Jeśli nie mamy pracy, która nas spełnia, nie zarabiamy tam mnóstwo kasy, w ogóle nie robimy jakiejś kariery, takiej jeszcze kariery właśnie wspinania się po drabinie, takiej feudalnym systemie, to w takim razie nie jesteśmy nic warci. I bardzo tak czuję duży oddech w tych Zetkach, tylko że te częste te historie, które się słyszy, bardzo często znanych osób, które opowiadają, że Zetki w nic nie wierzą, że oni w ogóle nie mają żadnych wartości, to moim zdaniem wynika z tego, że to jest konfrontacja dla starszego pokolenia, takie lustro. Słuchajcie, można i tak. A wy co zrobiliście? Czy jesteście rzeczywiście szczęśliwsi z tego powodu, a propos szczęścia, że tak mocno zachrzanialiście? No, okazuje się, że nie, że można... Bo też warto powiedzieć o jednej rzeczy. To nie jest tak, że Zetki, które mówią, że dobrze, pracuję od tej do tej, nie wkładam w tę pracę aż tak wielkiego wysiłku, to nie znaczy, że oni nie wykonują tej pracy dobrze, sumiennie, starannie, odpowiedzialnie. Wszystko to robią, tylko po prostu nagle okazuje się, że no jak ktoś wyśle im maila o 23:00 i na tego maila nie odpowiedzą od razu, tylko odpowiedzą na drugi dzień, jak przyjdą do pracy, albo jak zadzwoni do nich szef czy szefowa w weekend, to nie odbiorą telefonu i nawet nie będą się w poniedziałek tłumaczyć, że nie odebrali tego telefonu. Czy to jest niezdrowe? To wszystko, moim zdaniem, oni wprowadzili na zasadę takiego zdrowego rozsądku, że traktujmy tę pracę jak pracę. Czasami to jest pasja, czasami to nie jest pasja i jak jest pasja, w porządku, ale trzeba się przyglądać temu, czy nie przegniemy za bardzo, a jeśli nie jest pasja, też w porządku, tylko trzeba się przyglądać, żeby to nie był dla nas stres. No to czym jest ta praca? Bo cały czas tak krążymy koło tego tematu, no bo jeżeli ona może być pasją, ale nie musi być pasją, może być płatna, ale nie musi być płatna, no też zastanawiam się, czy ona jest nam w ogóle potrzebna, ta praca w życiu. No to czym ona tak naprawdę jest? Czy ona jest działaniem po prostu, które prowadzi do konkretnego celu? Myślę, że jest wpisana w ogóle w taką naszą taki nawet neurobiologiczny rozwój. To znaczy, bo brak pracy kojarzy się z tym, że nie robimy nic. No nie robimy nic, czyli leżymy albo siedzimy.
gdybyśmy postanowili, że tak robimy, no to nasze ciało by po prostu przestało funkcjonować. Jeśli cofniemy się do pradawnych czasów, do naszych przodków, czyli pierwszych tam homo sapiens sapiens, no to byli ludzie, którzy po prostu coś robili. Oni nie dostawali za to pieniędzy. Praca nie służyła im do tego, żeby poznawać swoje partnerki czy partnerów, ale tę pracę wykonywali, znaczy wprawiali ciało w ruch, wykonywali jakieś zadania, praca pomagała im zdobyć pożywienie, w ogóle przeżyć, funkcjonować, działać. Też ta praca przynosiła im jakieś zyski, bo na przykład upolowali mamuta, potem jak upolowali mamuta, to mogli się cieszyć z tego, że upolowali tego mamuta, potem robić jakieś plany, rozmawiać ze sobą, czy w ogóle komunikować się ze sobą, tworzyć większe albo mniejsze grupy po to, żeby upolować mamuta, albo po to, żeby zająć tamtą, a nie inną jaskinię. Więc to w ogóle jest jakby wpisane w taką naszą ludzką biologię, koordynację. No a potem już oczywiście, jak byliśmy bardziej świadomi, no to zbudowaliśmy system pracy, który miał bardzo, bardzo różne od tego niewolniczego, poprzez taki półniewolniczy w XIX wieku, do trochę niewolniczego w korporacji w XX i XXI wieku. Więc dokładaliśmy do tego ideę, czyli taką, można powiedzieć, marksowską nadbudowę, że to jest idea, że oprócz pracy to jeszcze jest właśnie to co się zresztą wkłada cały czas ludziom, czy szczególnie w korporacjach, że pracujesz, żeby czynić dobro, ale oczywiście masz donieść wyniki na koniec roku, oprócz tego dobra, które masz uczynić. Więc oprócz tego, jak zaczęliśmy żyć w takich bardzo skomplikowanych społeczeństwach, w których żyjemy teraz, no to są te wszystkie elementy, które dochodzą, czyli związane z relacjami, z utrzymywaniem tych relacji, funkcjonowaniem nas jako istot społecznych przez pracę, też definiowanie nas przez pracę, nas z zewnątrz, ale definiowanie nas samych przez pracę, to co pracujemy, jak to robimy. I właśnie te kwestie pasji, które dochodzą, które na przykład jakby powiedzieć niektórym osobom, które pracują bardzo ciężko w Azji czy Afryce, że my w ogóle mamy związaną z pracą jakąkolwiek pasję, to by się stuknęli w głowę, bo jak to jest możliwe. Więc w zależności od tego, w jakim społeczeństwie żyjemy, w jakiej kulturze, w jakim miejscu w ogóle w życiu też jesteśmy, to ta praca ma znaczenie, bo to widać na przykład po młodych osobach, które nie mogą się doczekać do tego, żeby zacząć pracę, żeby mieć właśnie samodzielność, najczęściej finansową, ale też jakby odpowiednio się już upozycjonować, ale to widać na przykład też po emerytach, którzy nie dla każdej osoby, która odchodzi na emeryturę, brak pracy i tego systemu, w którym funkcjonuje, jest szczęściem. Często są osoby, które chcą jak najwięcej pracować, bo wtedy definiują siebie jako potrzebne. Tak często seniorzy mówią, pracuję, bo chcę być potrzebna, bo chcę być potrzebny. Więc w zależności od tego, w jakim społeczeństwie, w jakim kraju, w jakim miejscu naszego życia, w jakim wieku, w którym jesteśmy też rozwojowym, ta praca może mieć bardzo różne znaczenie i bardzo duże definicje. Z tego powodu tak bardzo uciekam od tej jednej definicji pracy, bo nie chcę niczego zamykać w takim, bo to się tak bardzo zróżnicowało, że nie chcę tego zamknąć w jednym zbiorze, bo na przykład pytałeś też o pracę charytatywną. To jest często bardzo ciężka praca, a jest pracą niepłatną i też pracą bardzo wymagającą. A ja lubię tak sobie uogólnić albo syntetyzować różne rzeczy i z tego, co mówisz, to ja wyciągam taki wniosek, że jednak praca to jest rodzaj działania, które jest nakierowane na osiągnięcie konkretnego celu. Pytanie, czy to jest też coś, co nadaje sens naszemu życiu? No, nadaje sens w takim odczuciu, że systematyzuje nam to życie. Że wiemy, że na przykład tu zaczniemy pracować, tu skończymy, zarówno jeśli chodzi o dzień, o tydzień, jak i o nasze życie. Że odliczamy, że mamy tyle do emerytury, czy nie. I może być też sensem w znaczeniu, że na przykład jeśli ta praca służy utrzymaniu rodziny, albo spełnianiu naszych planów czy marzeń, no to też może prowadzić do tego sensu. Dla osób, które na przykład były długotrwale bezrobotne,
sama praca, taka zawodowa praca jest sensem sama w sobie, że oni w ogóle mogą pracować, w ogóle mogą być, mogą z tego przywileju korzystać. I mówię o przywileju, dlatego że moim zdaniem dość niebezpiecznie i szybko zbliżamy się do momentu, kiedy ta praca przywilejem będzie. I mówię to dla tych wszystkich osób, które właśnie często opowiadają, że najchętniej by nie pracowały. Gdyby im zabrano tę pracę, to mogłyby zobaczyć, jak bardzo im tej pracy brakuje. I nie chodzi tutaj o pieniądze, tylko chodzi właśnie o ten cały rytm, który nam praca wyznacza. No właśnie, bo jest rodzaj takiej mikrohisterii jednak w tej chwili na świecie, związany z automatyzacją, z AI-em, które za chwilę nam odbierze wszystkie miejsca pracy, już nie będziemy kompletnie niepotrzebni, co jak sam powiedziałeś wcześniej jest super istotne. I co myślisz? Jakby jak to, nie wiem, jak to się rozwinie, albo jakie są takie możliwe scenariusze tutaj, jeżeli chodzi o to przejęcie przez roboty naszej pracy? Jestem o to bardzo spokojny i nie wieszczę tutaj tego, że nagle będziemy jakoś tam masowo tracić pracę, chociaż niektórzy będą. Najprostszym przykładem takim, z którym większość z nas spotyka się na co dzień, to są kasy i kasy samoobsługowe, które są w sklepach i o ile jeszcze do bardzo niedawna to była rzadkość, to w tej chwili one nawet w małych sklepach się pojawiają i te osoby, które są na kasie, nie są potrzebne. No i wielkie larum, wow, co teraz będzie, co się stanie. Po pierwsze, nigdy nie pracowałem na kasie, ale mogę sobie wyobrazić, że to jest koszmarna praca, niewdzięczna. Ludzie są często beznadziejni. Ostatnio opowiadała jedna pani, że zapytałem się, jak ta praca na kasie wygląda, że ludzie, no oczywiście jest sporo ludzi miłych, sporo ludzi, którzy w ogóle nie mają żadnych emocji, ale są ludzie, którzy potrafią w ciebie czymś rzucić, zwyzywać. No to jest coś na porządku dziennym, więc to jest okropna praca, naprawdę okropna praca, która nie wymaga zbytniego zaangażowania, bo skanuje się te produkty. Zresztą to, jak to jest żmudne, możemy sprawdzić właśnie skanując nasze produkty na kasie samoobsługowej. Swoją drogą też widziałem taki mem, z którego się najpierw zaśmiałem, ale potem sobie pomyślałem, kurczę, coś w tym jest, że takie było pytanie, czy przypadkiem te wielkie sieci handlowe nie zatrudniają nas na czarno, każąc nam skanować własne artykuły na kasach samoobsługowych. I coś w tym jest, że my wykonujemy właściwie na czarno pracę, za którą powinniśmy dostawać jakiś bonus, że to zrobiliśmy, jakieś punkty. Myślę, że do tego za chwilę dojdzie. Ale na pewno ta automatyzacja sprawi, że wiele zawodów takich bardzo niewdzięcznych będzie można zastąpić i dobrze. Tylko że trzeba, bo też chcę zapewnić te wszystkie osoby, które martwią się tymi osobami, które siedzą na kasach, że one stracą pracę, że nie, one naprawdę mają oprócz tego na sklepie tyle pracy, że na pewno im tej pracy nie zabraknie. Na pewno trzeba się zastanowić nad tym, czy ten zawód, który jest tym moim zawodem, nie jest zawodem ginącym. Chociaż tu też można się wpędzić w pułapkę, bo pamiętam, że już 10 lat temu uczestniczyłem we wprowadzeniu reformy kształcenia zawodowego w szkół, do szkół i rzeczywiście to była taka bardzo nowoczesna reforma, która przygotowywała do tego, że jak mój zawód czy moja kwalifikacja będzie niewystarczająca, to ja bardzo szybko będę mógł zdobyć kolejną. Oczywiście z powodów politycznych później ta reforma została zrzucona, nie zatrzymuję się nad tym, bo na szczęście ta czerń już jest za nami. W każdym razie wtedy mówiło się, że takie zawody jak zdun, cieśla, stolarz, elektryk, to będą zawody, które będą na wyginięciu i trzeba myśleć o tym, żeby myśleć o czymś innym. W tej chwili te szkoły zawodowe, które się temu nie poddały, czyli na przykład kształcą zdunów, bednarzy, cieśli,
mają ogromne profity, mają najczęściej podpisane kontrakty, jeśli chodzi o zdunów i cieśni, mają podpisane, i bednarze mają podpisane z Francją i te wszystkie osoby, które są kształcone u nas w Polsce, od razu dostają kontrakty do Francji, zarabiają tam bardzo dobre pieniądze i bardzo tych zawodów brakuje, one są bardzo potrzebne. Ale z drugiej strony uczę studentów kierunku lekarskiego i większość z nich mówi, że przyszli na ten kierunek, bo lekarz to jest pewny zawód. I ja sobie myślę, czy rzeczywiście, czy koniecznie będzie potrzebny ten lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który siedzi i właściwie głównie to też jest bardzo niewdzięczna praca. Często przychodzą ludzie, którym trzeba przedłużyć jakieś leki, którzy opowiadają ciągle te same historie, którzy po prostu przychodzą do tego lekarza, bo właśnie to jest jakaś rozrywka w ciągu dnia, ale myślę, że w tej chwili już jesteśmy w stanie stworzyć taką maszynę, którą jakieś takie urządzenie, do którego wchodzimy, bada nam wszystkie, robi nam bardzo szybko badania, wyznacza, jakie leki powinniśmy brać, daje od razu sygnał do apteki, żeby te leki były przygotowane i my jak już tam będziemy, to już ta paczuszka będzie na nas czekała, nawet nie musimy mieć kontaktu z farmaceutką czy z farmaceutą. W związku z tym to wcale nie jest taki pewny zawód. On może być pewny już na tym poziomie specjalizacyjnym, no ale na tym poziomie podstawowym niekoniecznie, więc trzeba bardzo mocno się nad tym zastanowić i to jest coś, co powtarzam do znudzenia od bardzo wielu lat, czyli coś, czego większość osób nie chce słyszeć, czyli uczenie się przez całe życie, czyli to, że ja wykształciłem się w danej kwalifikacji, w danym zawodzie, to nie oznacza, że przez kolejne 40 lat ja w tym zawodzie będę funkcjonować. Może się tak zdarzyć, ale jest duża szansa, że się nie zdarzy. To widać nawet po moim, to co czytałaś na początku. To jest jakby trochę nawet rozwolnieniem, ktoś mógłby potraktować, bo najlepiej by było mnie zaszufladkować, włożyć do jednej szufladki, ale to wynika z jednej strony z ciekawości, ale z drugiej strony z tego, że ja wiem, że pewne rzeczy i procesy się kończą i ja muszę uciec do przodu. Jeśli ja mówię ludziom, żeby uciekli do przodu, no to też muszę. Ja wiem, że drogowskaz nie musi iść tą drogą, którą wskazuje, ale chcę również pokazywać, że można bardzo mocno zmienić swoje kwalifikacje, tak jak ja zmieniłem, jakby dodałem, nawet nie zmieniłem, tylko z kwalifikacji tych w naukach społecznych, humanistycznych dodałem nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Kompletnie inna historia, kompletnie inna działka, ale pokazuje, że można to zrobić, bo ja wiem, że tam w tych naukach medycznych i naukach o zdrowiu jest przyszłość i wiele można dużo więcej można wygenerować niż w tych naukach humanistycznych i społecznych. Więc to uczenie się przez całe życie, ale też nie wiem, czy na przykład jeszcze czegoś tam nie dodam, jeszcze czegoś nie zmienię, bo ja nie mogę, gdyby ktoś się zapytał, dobrze, to jaki zawód jest pewnym zawodem? Nie wiem, nie umiem na to odpowiedzieć, bo nawet myślimy bardziej w kategoriach tego, jakie są potrzebne zawody. I są potrzebne zawody teraz właśnie te, o których powiedziałem, tam właśnie ten stolarz, elektryk, kierowca, czy zawody opiekuńcze, właśnie pielęgniarskie. Ale czy tak będzie za 5 lat, jak te osoby na przykład skończą studia pielęgniarskie? Nie wiem, nie umiem na to odpowiedzieć. Co tak naprawdę, myślę sobie, pozwala nam pójść za trochę naszą potrzebą, no bo jeżeli zakładamy, że jest trochę tak, jak mówisz, tak, że jakby te zawody nie znikają, czy rynek pracy się nie zamyka, tylko on się mocno transformuje, ale trochę nie wiemy, w jaką stronę. Pewnie możemy sobie zrobić taką predykcję, że w związku z tym, że AI jest bardzo mocny, czyli wszystkie zawody analityczne, tak jak powiedziałeś, że trzeba analizować dane i wypluwać jakieś informacje i umówmy się, no AI jest lepszy w tym od naszego mózgu, więc jakby wszystkie tego rodzaju zawody jest szansa, że zostaną jakoś tam zastąpione. Natomiast te, tak jak mówisz, gdzie ręka jest potrzebna, nie wiem, wyobraźnia i tak dalej, to na pewno zostaną. Ale teraz tak sobie myślę, że w związku z tym, że nie ma żadnej gwarancji, jaki zawód będzie
dobrze płatny, da ci stabilną sytuację, czyli trochę taki powody, dla których bardzo często ludzie wybierają pewne studia właśnie po to, żeby potem kontynuować tą karierę w tą stronę, no to już przestaje mieć trochę rację bytu. No i teraz znowu wracamy do tego siebie, tak? Pod tytułem, co ja chcę robić bardziej niż co opłaca mi się robić. No i też, tak jak mówisz, że jest ciągle rozwój i jakby tak jak się mówi o tych kompetencjach przyszłości, no to też bardziej chodzi o to, żeby mieć jak najbardziej największy zbiór różnych doświadczeń, bo to daje dużo większe możliwości potem i kreatywności, i takiego myślenia design thinkingowego. Więc jakby nie bójmy się, prawda? Nie bójmy się tego, że to za chwilę się skończy i ja też mam taki apel, żebyśmy byli odważni i wsłuchali się w siebie i róbmy to, co gdzieś tam jest w naszym potencjale. Pytanie, jak to odnaleźć? Moim zdaniem, jak tak cię słuchałem, to bardzo dobrze to ujęłaś, bo warto to podać na przykładzie. Cały czas mamy niestety bardzo duży hype na zawody tak zwane informatyczne. Mnóstwo rodziców ciśnie swoje dzieci do tego, żeby szły na informatykę i kończyły informatykę. I ci ludzie kończą informatykę, natomiast w momencie, kiedy oni kończą, albo teraz kończą za 3 lata, to, co oni będą mieli zrobić, to już w tej chwili umie zrobić, właśnie tak jak powiedziałaś, AI. I dużo szybciej, łatwiej, prościej. W związku z tym będą kompletnie nieprzydatni. Będziemy mieli za chwilę naprawdę mnóstwo, o ile do bardzo niedawna właściwie każda osoba, która umiała jakikolwiek język programowania, była mistrzem, to ja też na przykład widzę po sobie też znając tam 2 języki programowania, że właściwie jestem mistrzem i czasami niektórzy patrzą na mnie jak na oświeconego, ale ja wiem, no tu może się zdradzę, że już niestety AI potrafi zrobić to szybciej ode mnie. W związku z tym te osoby nie będą zupełnie potrzebne i to nie będzie potrzebne, natomiast w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych zrobiono bardzo szerokie, bardzo interesujące badania wśród menadżerów, którzy zatrudniają inne osoby dotyczące właśnie tych kompetencji przyszłości. No i tu się pojawia coś, co też bardzo wiele osób dziwi i w ogóle mnóstwo osób nie przywiązuje do tego uwagi, czyli tak zwane kompetencje społeczne, które do bardzo niedawna i ciągle są nazywane tak zwanymi kompetencjami miękkimi, więc znów tu wracam do słów. Jak nazywamy coś, że to jest kompetencja miękka, więc właściwie taka, nie wiadomo co, nie wiem, co z tym robić, każdy się może tego nauczyć. Okazuje się, że nie. Że jak dochodzi do momentu nauczenia, czy uczenia się tych kompetencji miękkich, to nagle okazuje się, że sporo osób ma z tym duży problem. Natomiast ci menadżerowie mówią, to nie chodzi o to, żebym ja miał pracownika, który będzie, szczególnie w tej pracy, która jest tą pracą właśnie już bez użycia rąk, to znaczy to jest wszystko takie produkowanie powietrza, jak to niektórzy mówią, no to nie chodzi o to, zresztą ty pewnie też wiesz, jak zatrudniasz osoby i pracujesz, że nie chodzi o to, żeby przyszła osoba, która ma dokładnie jakieś takie kwalifikacje, tylko przyszła osoba, która będzie w stanie bardzo szybko, w ciągu tam tygodnia czy kilku tygodni, nauczyć się tego, co ma do zrobienia, a po drugie będzie umiała funkcjonować w zespole. Bo na przykład ja od już długiego czasu pracuję, niezależnie od tego, jakiego rodzaju to są zajęcia, pracuję ze studentami w zespołach. Oni muszą tworzyć zespoły, organizować się w tych zespołach, pracę w tych zespołach, rozliczać się w tych zespołach. Czasami ich to bardzo boli, ale ja wiem, że ich dorosłe życie będzie polegało na tym, że będą pracować w zespołach. I te kompetencje społeczne, które nabędą, pozwolą im na to, że wejdą z jednego zespołu dość gładko w drugi, w jednym będą liderkami czy liderami, w drugim już nie i będą musieli sobie z tym poradzić, będą musieli się umieć z tego rozliczać, będą musieli umieć negocjować nawzajem, będą musieli umieć się komunikować i stwarzać i dawać takie komunikaty, które będą zrozumiałe i dostosowane do tej osoby, do której dają komunikaty. Więc odpowiedź jest jedna. Kompetencje przyszłości to są kompetencje społeczne. To jest umiejętność komunikacji, empatii, uwrażliwienia, szacunku, umiejętności negocjacji, mediacji, facylitacji. To są wszystko te kompetencje, które powinniśmy mieć, a reszty moim zdaniem się nauczymy.
No i to są też te kompetencje, których AI na razie nie ma. Ja tam wierzę w AI i myślę, że... Nie będzie mieć. Nie, bo pogadamy za 10 lat. Nie, Ja uważam, to są ale to jest zero-jedynkowe. No, tylko z kompetencjami społecznymi właśnie nie włożysz ich w zero-jedynkowy Wiem, ale system. wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zapisać jako algorytm. A jeżeli jesteśmy w stanie jeżeli każda emocja jest tak naprawdę reakcją biochemiczną, który da się zapisać za pomocą wzoru, to moim zdaniem jesteśmy w stanie to przetworzyć, ale to jest inna, rozmowa na inny podcast. Uspokajam, nie jesteśmy. Nie, bo to nie, oczywiście no na pewno nie teraz. Reakcje biochemiczne w takim ujęciu idealnym są takie same, natomiast one trafiają na inny moment, inny kontekst, inną sytuację, inny organizm, więc to nie będzie w stanie. Ale zostawmy biochemię, wróćmy do tej pracy, bo no dobra, słuchaj, mówi się o tym takim powszechnym dochodzie podstawowym, gwarantowanym, tak, który może będzie. Jednych to super cieszy, bo wspaniale nie będę cały czas leżał na plaży i będę dostawał za to jeszcze pieniądze. Innych trochę przeraża. No a jaka jest twoja wizja tego, jeżeli to się stanie i naprawdę wszyscy dostaną takie pieniądze, że nie będą musieli pracować, to co będą robić? Idea podstawowego dochodu gwarantowanego może, jeśli chodzi na przykład o nasz kraj, który jest krajem już bardzo bogatym, może być prowadzona już teraz, stać nas na to, żeby móc to zrobić. Ale też uprzedzam tych, którzy już się rozmarzyli, że to będą bardzo małe pieniądze, które mamy, bo też ten dochód gwarantowany musi się z czegoś wziąć. On najczęściej się bierze z podatków osób, które będą pracować mimo wszystko, no bo państwo nie ma żadnych pieniędzy. Państwo ma te pieniądze, które my damy państwu i po prostu tymi pieniędzmi rozporządza. Więc ten dochód gwarantowany będzie dość niski. Zresztą na takim pewnym rodzaju dochodu gwarantowanego spora część ludzi funkcjonuje. To znaczy to, że są na przykład te dodatki 800+, to jest rodzaj dochodu gwarantowanego. To, że teraz będzie jakiś nowy pomysł babciowy, to też jest rodzaj dochodu gwarantowanego. To, że na przykład ktoś dostaje stałe zasiłki z pomocy społecznej, to też jest rodzaj tego dochodu gwarantowanego i będą osoby, które będą z tego powodu bardzo szczęśliwe i będą w stanie sobie z tym poradzić, ale dla znakomitej większości osób jest tak, że to będzie po pierwsze niewystarczające, a po drugie, no ten brak pracy będzie powodował, że będą szukać sobie jakiejś innej pracy, nawet niepłatnej pracy, ale po to, żeby móc właśnie w ramach tego funkcjonować. Więc to jest taka... Ja też, jeśli chodzi w ogóle o ten dochód gwarantowany, o te świadczenia, które mamy, i tutaj jeśli myślę na przykład o tych zetkach nieszczęsnych, mówię nieszczęsnych z tego powodu, że my bardzo rozbujaliśmy się w tych wszystkich oczekiwaniach, które mamy do świata. Starsze pokolenia, które tak strasznie narzekają na zetki, że one są beznadziejne, a to zetki będą pracować na emerytury tych pokoleń, więc chciałbym państwu uświadomić, co jeszcze o tych zetkach? No te zetki mają nas utrzymywać, mają na nas pracować, mają na dochód gwarantowany, mają emerytury, z tych zetek ma być jeszcze 300-tysięczna armia, więc chciałbym państwu powiedzieć, i państwu uświadomić, że osób pomiędzy 25 a 40 rokiem życia, mniej więcej, jest w naszym społeczeństwie raptem 4 miliony. I oni nie będą w stanie zapewnić nam wszystkiego, to co my wymyśliliśmy, więc wszystkie te osoby, które narzekają na zetki, proponuję jednak, żebyśmy dmuchali na nich i dbali o nich i bardzo się o nich troszczyli, bo będą musieli bardzo ciężko pracować, jeśli będziemy chcieli żyć na takim poziomie, na jakim żyjemy w przyszłości. W związku z tym jestem dość sceptyczny, jeśli chodzi o te kwestie tego dochodu gwarantowanego. No dobra, ale rozmaszmy się, bo ja jestem ciekawa tak hipotetycznie. Załóżmy, że dostajemy dużo pieniędzy. Znaczy tak, że naprawdę nas stać i jest to wystarczająca ilość. Co to znaczy dużo pieniędzy? Wiem, to jest inna kwestia, bo pytanie, czy nigdy nie będziemy chcieli mieć więcej. No i pewnie jacyś tam osobnicy będą takie trendy wprowadzać, ale jakby abstrahując od tego.
no to co wtedy będziemy robić? Jak naprawdę nie muszę iść do tej pracy, żeby zarobić te pieniądze, to co? To leżę na plaży przez 2 tygodnie i co dalej? Przepraszam, że ściągam cię z tych marzeń, jestem kiepski w marzeniach. Mam plany, zazwyczaj nie marzenia. Ten dochód gwarantowany, który by był w tej to nawet nie byłby na poziomie najniższej krajowej. To było na poziomie 2000 zł, więc raczej ta plaża nad Bałtykiem, chciałem powiedzieć, ale nad Bałtykiem tym bardziej. Nie? No dobra, pomyślmy za 100 lat. Chodzi mi hipotetycznie o to, co by było, jak umysł ludzki i jakby to, w jaki sposób funkcjonujemy, co by to sprawiło z nami, jakbyśmy działali i jakby była wtedy definiowana praca. I czy by praca zniknęła, czy jednak ona by się przedefiniowała, gdyby te pieniądze po prostu były. Załóżmy taką sytuację. To wiemy. Z tego powodu, że badania właśnie medyczne pokazują, że osoby, które tracą pracę albo odchodzą z pracy, na przykład w dość dobrym stanie zdrowia, jeśli chodzi o umysł, bardzo szybko umysł bez pracy ulega degeneracji. Czyli bez właśnie tych kontaktów społecznych, bez tego szablonu, który mamy, bez zaplanowanego dnia, który nawet trochę jest narzucony przez pracę, powoduje, że bardzo szybko ulega w demencji i stąd mamy też sporo problemów, które są z tym związane. Więc im bardziej stałe utrzymywanie nas w tym trybie pracy, tym lepiej funkcjonujemy, jeśli chodzi o te procesy neurodegeneracyjne. Więc gdybyśmy przestali pracować, to po prostu szybciej byśmy się zestarzeli, a my chcemy być przecież cały czas młodzi. Czyli ewolucyjnie, tak czy inaczej, nawet jeżeli dostaniemy ten gwarantowany dochód podstawowy, mniejszy bądź większy, i nawet gdybyśmy mieli możliwość braku pracy zarobkowej, bo mielibyśmy po prostu za co żyć, to tak czy inaczej byśmy wymyślilibyśmy sobie pracę, po prostu. Coś byśmy zrobili takiego, żeby sobie to zorganizować. Że czasami to by były pewne zadania, które byśmy rozkładali na dłużej, bardziej w czymś, ale to wymyślilibyśmy sobie, że nie wiem, lepimy garnki, że hodujemy kwiaty, że chodzimy na spacery, że opiekujemy się. To cały czas na pewno coś byśmy wymyślili, strugalibyśmy coś, zbierali kamienie, zawsze coś byśmy wymyślili, żeby mieć pracę, żeby mieć zajęcie. I to nie jest kwestia tego, że my jesteśmy w jakimś takim reżimie, tylko po prostu my jesteśmy jako ludzie tak skonstruowani, że ta praca jest nam potrzebna do takiego normalnego, biologicznego funkcjonowania i tego, żebyśmy nie starzeli się. To ja mam na zakończenie taką prośbę do wszystkich, żeby sobie pomyśleli, jak są w jakimkolwiek momencie swojego życia zawodowego, że co by było, gdyby mieli ten dochód, to co by de facto robili pracowo, bo tak jak mówimy, że ta praca i to działanie i ten sens i cel, tak czy inaczej musimy znaleźć w życiu, no bo taka jest natura ludzka, więc co by to było i czy mogą to robić już teraz? Dziękuję bardzo, Tomek. Bardzo dziękuję.